tym odcinku skupimy się na fundamentach komunikacji SMS, a konkretnie na tym, jak pozyskiwać i przechowywać bazę kontaktów w celach marketingowych. Jeśli interesuje Cię zwiększanie sprzedaży w sposób zgodny z przepisami i nastawiony na długofalową skuteczność, to jesteś we właściwym miejscu. Możesz zastanawiać się, czy warto kupować gotowe bazy kontaktów? Odpowiedź brzmi: nie warto. Choć może to wydawać się szybkim rozwiązaniem, zakupione bazy mają niższą skuteczność, a ich użytkowanie może nawet prowadzić do komplikacji prawnych. Budowanie własnej bazy kontaktów opartej na zgodzie odbiorców jest najlepszą strategią. To proces, który wymaga czasu, ale przynosi wymierne korzyści w dłuższej perspektywie. Jak skutecznie budować bazę kontaktów? Kluczowe jest pozyskanie zgód marketingowych w naturalnych punktach styku z klientem, czyli już wtedy, gdy odbiorca Ci zaufał. Warto wykorzystywać różne metody jednocześnie, dopasowując je do specyfiki swojej działalności. Pierwsza metoda to wykorzystanie formularzy rejestracyjnych lub sprzedażowych. Wystarczy dodać pole na numer telefonu z odpowiednim checkboxem marketingowym. Wiele systemów ma już takie rozwiązania, a w razie potrzeby można je dodać dzięki integracjom lub drobnej pomocy programisty. Jeśli prowadzisz sprzedaż stacjonarną, jednym z prostszych rozwiązań może być tablet przy kasie, na którym klienci samodzielnie zapiszą się do newslettera SMS. Sprzedawca może dodatkowo zachęcać do zapisu podczas obsługi. A jeśli wolisz tradycyjne metody, równie dobrze sprawdzi się zwykły formularz papierowy, gdzie klienci mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości. Im prościej i bardziej dostępnie to zorganizujesz, tym większa szansa na sukces. Ciekawym narzędziem jest nasz widget Newsletter SMS. To gotowy formularz, który łatwo możesz dostosować do swojej marki i umieścić na stronie internetowej lub tablecie w sklepie. Każdy element formularza możesz zmodyfikować, aby pasował do Twoich potrzeb. Innym rozwiązaniem jest stworzenie klubu lojalnościowego lub programu rabatowego. To prosty sposób na budowanie relacji z klientami. Wystarczy, że poprosisz o numer telefonu i imię w zamian za dostęp do unikalnych korzyści. Możesz także zbierać numery przez tzw. numer odbiorczy. Jak to działa? Rejestrujesz numer, a następnie umieszczasz go w widocznym miejscu, np. w mediach społecznościowych, na plakacie, ulotce czy billboardzie. Dodajesz chwytliwe hasło zachęcające do kontaktu lub organizujesz konkurs i gotowe. Zaangażowani odbiorcy sami zostawią swoje kontakty. A co z utrzymaniem bazy kontaktów? To kluczowy element skutecznej i długofalowej strategii komunikacji i budowania lojalności. Z czasem może okazać się, że wysyłasz kolejne kampanie SMS, a zaangażowanie spada. Pojawia się zatem pytanie, jak dbać o higienę bazy danych? Oto kilka propozycji. Pierwszą metodą jest okresowe wykorzystanie systemu HLR. Home Location Register odpytuje bazę danych operatorów GSM w poszukiwaniu nieaktywnych numerów. W ten sposób wykluczysz około 80% nieaktualnych numerów, obniżysz koszty prowadzenia komunikacji oraz poprawisz skuteczność. Proste, tanie i skuteczne. Drugą jest wykorzystanie naszego systemu opt-out. Pozwala on odbiorcom samodzielnie wypisać się z Twojej bazy za pomocą linku wypis umieszczonego w wiadomości. Choć tracisz niektóre kontakty, zyskujesz lepszą jakość bazy, co pozytywnie wpływa na skuteczność Twojej komunikacji. Na co dzień warto także pamiętać o częstotliwości wysyłek. SMS-y mają wysoki wskaźnik otwarć i konwersji, ale zbyt częste wiadomości mogą zmęczyć odbiorców. Regularność i umiar to klucz do długoterminowego sukcesu. Teraz zajmijmy się importem bazy kontaktów na potrzeby wysyłki SMS. Przygotowane i pobrane bazy odbiorców można łatwo zaimportować do panelu SMS API, co znacząco ułatwia zarządzanie kontaktami. Wystarczy przejść do zakładki Baza kontaktów, a następnie wybrać sekcję Import. Plik z bazą należy dostarczyć w formacie CSV lub Excel, pamiętając, aby wszystkie dane potrzebne do przyszłych wysyłek znajdowały się w pierwszym arkuszu. Kluczowym elementem jest odpowiednie przygotowanie pliku. W pierwszej kolumnie powinny znajdować się numery telefonów, w kolejnych dane personalizacyjne. Jeśli w bazie znajdują się numery międzynarodowe, konieczne jest dodanie kodu kierunkowego dla każdego z nich, na przykład +48 dla Polski, +49 dla Niemiec. Dzięki temu system poprawnie rozpozna wszystkie kontakty i umożliwi bezproblemową wysyłkę wiadomości. Po zaimportowaniu baza zostanie zapisana w systemie i będzie dostępna do tworzenia kampanii, segmentacji i personalizacji.
Teraz już wiesz, jak skutecznie budować i zarządzać bazą kontaktów na potrzeby marketingu SMS. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym dowiesz się, jak tworzyć treści wiadomości SMS.